Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmart. Witam Was dzisiaj z przepięknej scenerii. Jestem w województwie dolnośląskim, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam naprawdę turbowyjątkowy dom Mezanin Smart o powierzchni zabudowy 35 m2 z delikatnie powiększoną antresolą i wyjątkową stolarką okienną. Jedyną taką w całym kraju i na wszystkich 100 realizacji, które do tej pory ponad 100 wykonaliśmy, to ten dom jako jedyny właśnie ma taką stolarkę okienną i ciekawe pokrycie dachu. Także nie przedłużamy. Zapraszam do oglądania. A oto jest i on, nasz bohater dzisiejszego odcinka, Mezanin Smart. O, ten tutaj, nie ten tutaj, ten tutaj. Miejsce, w którym nagrywałem wstęp, znajduje się właśnie tutaj, gdzie stoję. Zobaczcie, jak pięknie tutaj sobie płynie. To jest rzeczka. Płynie sobie tutaj rzeczka, słuchajcie, a tutaj są działki, na których powstają takie domy rekreacyjne. No i mieliśmy przyjemność budować Mezanin Smarta właśnie w tym miejscu. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takiej stolarce okiennej. Mi osobiście na żywo ona się bardzo podoba. Ten dom bardzo ładnie wpisuje się tutaj w lokalny krajobraz. I ta czerwona stolarka okienna, a właściwie dwukolorowa, można by rzec, taka patriotyczna stolarka okienna, bo jak wejdziemy do środka, do budynku, to zobaczycie, że ona z jednej strony jest biała, a z drugiej czerwona. Słuchajcie, jesteśmy w takim obszarze, gdzie po prostu wymagane jest po prostu budowanie i dostosowywanie się do lokalnej architektury i my również takie rzeczy możemy zrobić. Także mamy tutaj pokrycie dachu takie tradycyjne w kolorze bordowym, wiśniowym i wszystkie obróbki, łącznie z tymi narożnikami i obróbkami tutaj parapetów są, słuchajcie, czerwone. Dom jest w lustrzanym odbiciu, zaraz Wam pokażę, jak wygląda do niego wejście, ale może sobie obejdźmy go naokoło. Dom jest w stanie deweloperskim, czyli wykonaliśmy tutaj płytę fundamentową, dom, oczywiście konstrukcję, elektrykę, hydraulikę, stolarkę okienną, wentylację. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze klimatyzację i ogrzewanie podłogowe. I tak jak widzieliście na innych nagraniach, to ten pakiet rolety osłonowe jest bardzo popularny obecnie. Nie dziwię się, to jest rzecz, która się bardzo przydaje i tutaj w tym domu również te rolety osłonowe są wykonane. Sterowanie jest na pilota, może być również sterowanie z przycisku, na kontakt oraz tak tradycyjnie sznureczkiem. Wszystkie okna na dole i drzwi są właśnie tymi roletami zabezpieczone. Tutaj widzicie tarasik. Taras, ten standardowy, taki jak jest w pakiecie, czyli 10 m2 i w skład tego tarasu, stanę może z drugiej strony, żeby słońce nam tutaj w obiektyw nie świeciło. O, myślę, że tak będzie dla Was przyjemniej, wygodniej. Taras 10 m2 i w skład tarasu tego pakietu wchodzi również pergola, właśnie taka jak tutaj wykonaliśmy. Tą pergolę można sobie na przykład pleksą zadaszyć. Również wchodzą w skład tego pakietu gniazdka na tarasie. Tutaj mamy z jednej i z drugiej strony oraz kinkiety. Tutaj je widać, to jest takie oświetlenie zewnętrzne i zobaczcie, że nawet tutaj gniazdka są w takim kolorze, aby maksymalnie nawiązywać do tej całej po prostu stolarki okiennej i do tych właśnie zmian, które zostały tutaj po prostu wprowadzone. Tutaj widzicie wyjście od klimatyzacji, którą my tutaj inwestorom zakładaliśmy, a inwestorzy we własnym zakresie założyli sobie tutaj również monitoring. I zobaczcie, jak tutaj piękny jest widok z tego domu, ale zobaczymy go może jeszcze piękniej z antresoli, na którą sobie zaraz pójdziemy. No i słuchajcie, wejdziemy sobie do budynku. W skład tego pakietu również wchodzą, tego tarasy, oświetlenie, wchodzą te kinkiety, które są tutaj przy wejściu oraz zadaszenie, które Natalia Wam wysyła i możecie sobie po prostu wybrać z takiego, jakie Wam się spodoba. Zobaczcie, drzwi również mamy tutaj czerwone. Ten dom jest takim połączeniem tradycji z nowoczesnością, ale tak naprawdę połączenia tradycji z nowoczesnością i moim zdaniem wyszło naprawdę bardzo ładnie. Mogło wyjść inaczej, a wyszło naprawdę bardzo ładnie.
Na potrzeby nagrania zamknę teraz tutaj te drzwi wyjściowe, balkonowe. I widzicie, że od tej strony są one białe. Ale po kolei, słuchajcie. Po wejściu do budynku tradycyjnie po prawej stronie mamy elektrykę. I tutaj mamy te wszystkie bezpieczniki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą elektrykę. I po wejściu do budynku, w przypadku lustrzanego odbicia, od razu w prawo i mamy tutaj łazienkę. Jak widzicie, jest już wykonana wylewka Mixokret, więc ten poziom nam się podniósł tutaj i wszystko w tej łazience się mieści. Słuchajcie, ona ma niecałe 3 m², ale wszystko się mieści. Miejsce na prysznic, miejsce na ubikację, miejsce tutaj na umywalkę, nawet na pralkę, na wszystkie tego typu sprzęty i miejsce tutaj jest. Ogrzewanie jest również tutaj podłogowe. Tutaj są zastosowane takie nowe, białe, ładne sterowniki, żeby nawiązywały właśnie do białej stolarki, która jest właśnie w tym domu. No i tu w łazience również mamy okno, które jest uchylne i które jest również otwieralne, więc bardzo dobra wentylacja w łazience. Jeżeli chodzi o sufity, to tutaj inwestorzy poprosili nas, żebyśmy tych sufitów nie zamykali płytami gipskarton, ponieważ mają pomysł przy wykończeniówce na podwieszane sufity, więc poprosili nas, żebyśmy to zostawili tak jak jest. I tu jest taki dowód z kolei na to, bo często o tym mówię, nie zawsze to widać, że wygłuszamy stropy, że to jest bardzo ważne, żeby te stropy wygłuszać, bo jest zupełnie inny komfort, zarówno termiczny, jak i potem użytkowania takiego domu. Jak ktoś sobie tupta tam na górze, to tego na dole tutaj po prostu tak bardzo nie słychać. A tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię, która ma około 7 m² i zobaczcie, tu jest naprawdę wystarczająco miejsca spokojnie na jedno normalne metr na 2 łóżko, drugie, tu można szafeczkę postawić lub inny układ, na przykład tu zrobić jakąś szafę w zabudowie, a tutaj zrobić jakieś łóżko podwójne, jak kto chce. I pani inwestor chciała, żeby wstając rano z łóżka móc sobie zobaczyć tą wodę, ale również skorzystać od razu i móc sobie wyjść tutaj na zewnątrz. I możemy sobie wyjść teraz na zewnątrz. Już jesteśmy na działce. I tak to wygląda z tej drugiej strony. Tu jest oczywiście również ta roleta. Są też kinkiety świetlne, żeby po prostu było to miejsce również oświetlone. Nawet rynny, zobaczcie, są też w tym kolorze. Także wszystko tutaj ze sobą współgra. Bardzo mi się podoba ta realizacja. Mam nadzieję, że Wam również ona przypadnie do gustu, bo tak jak wspomniałem, to jest takie połączenie właśnie tradycji z nowoczesnością. Tutaj mamy rewizję do hydrauliki, która jest w budynku, tak żeby był łatwy do niej dostęp, żeby można było łatwo zakręcić, odkręcić wodę, po prostu żeby był do niej dostęp. Tak jak wspomniałem, cały dom jest w stanie deweloperskim, właśnie w tym stanie go Wam oddajemy, jeżeli nie bierzecie pakietu wykończenie pod klucz. A jeżeli bierzecie pakiet wykończenie pod klucz, to dodatkowo mamy podłogę zrobioną, listwy, szpachlowanie, malowanie, montaż oświetlenia, płytki, sprzęt w łazience typu ubikacja, umywalka, lustro, kabina prysznicowa. Wszystko tutaj jest zrobione tak, że wystarczy tylko i wyłącznie wnieść po prostu meble. Jeżeli chodzi o salon z aneksem kuchennym, to tak on się tutaj prezentuje. Tutaj będzie taka część telewizyjna, tutaj będzie kanapa, tutaj będzie aneks kuchenny, tutaj mamy okno, które jest takim oknem uchylnym. Dodatkowo można sobie z tego okna wyglądać i przepiękny widok po prostu podziwiać. No i to, co mi się najbardziej podoba w tych naszych domach, mezaninach, smartach, blekach, to ta duża przestrzeń nad głową i po prostu nie ma absolutnie poczucia klaustrofobii. Mamy te duże frontowe przeszklenia, które dają nam dużo światła, dużo energii, dużo witaminy D, zwłaszcza w te upały, które teraz przechodzą przez nasz kraj, ale tak to po prostu tutaj wygląda i ja za każdym razem, przy każdej realizacji jestem taki podekscytowany, bo po prostu bardzo mi się podoba to, jak budujemy te domy, jak one potem wyglądają i cieszę się po prostu, jak spotykam potem inwestorów. Na koniec inwestycji wszyscy są zadowoleni i po prostu szczęśliwi. Tu taki projekcik pomocniczy sobie zawsze wieszamy.
Jeżeli chodzi o tą antresolę, zaraz sobie na nią pójdę i Wam ją pokażę, to ona jest delikatnie tutaj przedłużona, a chodziło o to, że inwestorom zależało na wygodnych zabiegowych schodach, niekręconych, kosztem miejsca oczywiście, ale będą mieli po prostu wygodne schody na górę. Przedłużyła im się troszeczkę antresola. Słuchajcie, to co? Zabiorę Was na antresolę i zobaczymy, jak tam jest na górze. A to, słuchajcie, zanim pójdziemy na górę, to jest mój nowy nabytek. To jest, słuchajcie, taka 3-metrowa drabina składana, którą sobie kupiłem, wożę w samochodzie i teraz już na każdej budowie ja mam swoją drabinę. Nie muszę tam chłopaków prosić, zróbcie, zostawcie mi drabinę. Po prostu mam swoją i słuchajcie, no cud techniki po prostu. Ta drabina składa się mniej więcej do takich rozmiarów, także do bagażniczka mi idealnie po prostu wchodzi. Także co? Idziemy przetestować drabinę. I drabina zdała egzamin. Wszedłem sobie po drabinie i jestem, słuchajcie, na antresoli. Antresola ta ma delikatnie ponad 20 m², bo tak jak mówię, delikatnie jest tutaj przedłużona mniej więcej o 1 m² powierzchni. Tutaj nam doszło ze względu na to przeciągnięcie antresoli, ale dzięki temu zobaczcie, jaki duży jest tutaj otwór pod te schody i mogą być po prostu zrobione wygodne schody zabiegowe. Na antresoli jest bardzo dużo miejsca, zawsze to podkreślam. Wysoka ściana kolankowa powoduje, że można podejść dosłownie na wyciągnięcie ręki i dotykać po prostu tej ściany kolankowej. Wszędzie na podłodze tutaj mamy rozłożone ogrzewanie podłogowe. Tutaj mamy sterownik do ogrzewania na antresoli. Każde pomieszczenie ma swój sterownik. Tutaj macie na dole sterownik od salonu z aneksem kuchennym. Taką barierkę, słuchajcie, robimy w standardzie. Nie pytamy, po prostu robimy. Safety first. I takie bariereczki zawsze w standardzie są. Niektórzy je zostawiają, niektórzy je demontują, robiąc sobie przy wykończeniówce jakieś inne po prostu barierki. Na antresoli spokojnie wchodzi duże 2x2 łóżko, takie jak u nas na grondach. Tu mogą być szafeczki po bokach, tutaj może być szafka, tu może być z przodu jakieś biureczko. No tutaj widok jest po prostu kapitalny, ale zaraz jeszcze do tego widoku wrócimy. I na antresoli, słuchajcie, mamy okno. Wszędzie taka sama stolarka, czyli biała w środku, czerwona na zewnątrz. I to okno dodatkowo nam wentyluje to pomieszczenie. O, słuchajcie, muszę przerwać nagranie, bo ktoś jedzie, a ja go zablokowałem tutaj samochodem. Także zaraz sobie dokończymy. No, misja udana. Musiałem zejść na dół i tutaj przestawić samochód, bo ja myślałem, że tu już jest ostatnia działka, a tam jeszcze z drugiej strony jakieś zajeżdżają. Także musiałem przestawić samochód, ale już, słuchajcie, jestem. No i słuchajcie, to co najfajniejsze na antresoli, to dlaczego właśnie budujemy takie domy, dlaczego zaprojektowaliśmy mezanina. No właśnie dla widoków, właśnie dla takich chwil, właśnie dla takich momentów, żeby obudzić się rano, stanąć sobie przy tej barierce i popatrzeć, jak pięknie po prostu wygląda tutaj widok. Łowienie sobie rybek, chillowanie, opalanie, nawet kąpiel. Ta woda jest taka spokojna tutaj. No coś po prostu wspaniałego. Nacieszmy się chwileczkę tym widokiem. Myślę, że już. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. I jak? Podobał Wam się dom Mezzanine Smart w takiej odsłonie nowoczesno-tradycyjnej? Mam nadzieję, że tak, bo mi on się bardzo podoba. Na żywo robi o wiele lepsze wrażenie aniżeli na zdjęciach. Mam nadzieję, że nagranie oddało tą duszę tego budynku, bo ona faktycznie tutaj jest. Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów z antresolą około 48 metrów kwadratowych. Jeżeli chcielibyście mieć taki dom, nic prostszego. Wejdźcie na naszą stronę, posiadamy tam super konfigurator, gdzie możecie sobie od A do Z skonfigurować taki dom. Od płyty fundamentowej, przez elektrykę, hydraulikę, obróbki blacharskie, tarasy, tak jak tutaj mamy, wykończenie pod klucz, co tylko chcecie, to po prostu robimy. Wszystko macie w konfiguratorze i taka święta zasada, to co na stronie, to w
umowie. Jedyna rzecz, której nie ma, to jest transport. Jego zawsze liczymy indywidualnie. Ale to, co na stronie, to w umowie, jeżeli chodzi o zakres budowlany. I to jest ten wyróżnik, który wyróżnia nas na rynku, że u nas nie ma jakichś ukrytych opłat w tych wszystkich po prostu pakietach. Przyjmujemy rezerwacje na kolejny rok. Zgłaszajcie się przez formularz kontaktowy. Wszystkie one trafiają do mnie lub do mnie po prostu zadzwońcie. Odbieram telefony, odpisuję na maile. U nas kontakt jest po prostu doskonały. To jest to, za co nas chwalicie i bardzo mi miło, że to po prostu też doceniacie w tej współpracy z nami i w kontakcie ze mną i z całym naszym Housemartowym po prostu zespołem. Fala upałów po prostu jest niewiarygodna, ale nie poddajemy się, pracujemy, pokazujemy Wam budowy i z takim pozytywnym nastawieniem życzę Wam udanego następnego tygodnia. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i przede wszystkim budujcie z nami domy, albo w ogóle po prostu budujcie domy, bo to rozwija nasz kraj. No i tak po prostu. Życzę Wam, żebyście też mieli takie piękne działki i tyle słońca, co tutaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Housesmart. Jesteś u siebie.